Cześć, tematem dzisiejszego filmu jest herbaciarka. Opowiem też o tym, jak niechcący dopuściłam się plagiatu na samej sobie. Zapraszam na film. Zaczynam od stworzenia wycisku rameczki. Ja zdecydowałam się na wykonanie go z gesso, dlatego że ta foremka jest tak delikatna, że uznałam, iż gesso po prostu najwierniej odda jej kształt. Foremka jest płytka, więc zostawiłam ją na noc. Teraz wyjmuję ramkę z formy i odrysowuję jej kształt na przedniej ścianie herbaciarki. Herbaciarkę bardzo delikatnie opaliłam, dosłownie tylko musnęłam ogniem, żeby podkreślić wzór drewna i teraz maluję ją pejcą do drewna w kolorze bóg. Maluję dół pudełka z pominięciem tego miejsca na ramkę oraz spód herbaciarki. Nie maluję wieczka ani środka pudełeczka. Wieczko maluję na biało farbą akrylową. Serwetkę rozwarstwiam, wyrywam z niej bukieciki i przyklejam je do wieczka pudełka klejem do dekupaż. Na wieczku położyłam sobie czajniczek, który w przyszłości będzie tam przyklejony, aby wiedzieć, w którym miejscu przykleić serwetki. Czajniczek maluję bejcą w kolorze bóg, natomiast to małe kółeczko pomaluję na biało farbą akrylową.
Odrysowuję sobie pokrywkę imbyczka oraz jego podstawę i następnie maluję te miejsca na biało farbą akrylową, przy czym nie zabezpieczyłam wcześniej imbyczka lakierem, aby bejca zabarwiła mi białą farbę. W międzyczasie klej na wieczku już wysechł, więc wszystko co wystaje poza herbaciarkę usuwam papierem ściernym i zabezpieczam pracę lakierem. Na tym małym dekoracyjnym kółeczku również przyklejam serwetkę i postępuję analogicznie jak z wieczkiem, czyli najpierw usuwam wszystko co wystaje papierem ściernym, a następnie zabezpieczam kółeczko lakierem. Kiedy używamy farb w tubce, no to zwykle jest tak, że wyciskamy, farba nie leci, czyli się skończyła, a tu okazuje się, że tej farby zostało w tubce jeszcze całkiem sporo. No i to jest taki myk właśnie na wykorzystanie każdej końcóweczki farby. Ja wymyśliłam sobie, że aby podkreślić tą taką pokrywkę czajniczka oraz dno, poodbijam wykałaczką kropeczki wzdłuż ich brzegu, ale już Wam teraz powiem, że ostatecznie zakleiłam to miejsce sznurkiem, więc nie musicie tego robić. Czajniczek schnie, a ja postanowiłam ochlapać wieczko pudełka oraz dekoracyjne kółeczko zieloną farbą. Na zwykłej kartce Xero, korzystając z drukarki laserowej, wydrukowałam sobie kilka wariantów napisu herbata jest dobra na wszystko. No i teraz sprawdzam, który najbardziej mi pasuje. Odrysowuję na nim kształt ramki i wycinam. Ślady ołówka usuwam gumką do ścierania. Następnie kartkę zwilżam wodą, aby lepiej przyjęła klej i ja tutaj idę troszeczkę na skróty. W żaden sposób nie rozwarstwiałam tej karteczki, przyklejam ją taka jaka jest do tego miejsca na wieczku, którego wcześniej nie opalałam. Widzicie, ja nawet nie pomalowałam tego miejsca na biało, z tego względu, że ta kartka jest gruba, nic nie będzie przebijało spod spodu, no a ponieważ jest dopasowana swoim kształtem do kształtu ramki, nie muszę też starać się, aby mocno ją wtopić. Powierzchnię pudełka smaruję klejem, następnie przykładam do niego kartkę i kolejny raz smaruję od góry klejem. Dawno nie było, więc czas na patynę. Nakładam ją na rameczkę, na wieczko pudełka i na to dekoracyjne małe kółeczko, a następnie jej nadmiar usuwam ręcznikiem papierowym. I to jest moment, w którym zdałam sobie sprawę, że ja już robiłam takie pudełko.
Z tego momentu byłam święcie przekonana, że dopiero na to wpadłam. Wybierałam dodatki, o ten czajniczek będzie pasował, super, świetny pomysł. Potem przeglądałam 2 segregatory serwetek i mówię, o ta jest idealna. I kiedy zdałam sobie sprawę, że już przecież robiłam coś takiego, to ręce mi opadły, ale uznałam, że film Wam pokażę, bo może komuś się przyda takie pudełeczko w większej wersji. Dla tych, którzy nie pamiętają, że pracując z patyną zakładamy rękawiczki, szybkie przypomnienie, patynę usuwamy terpentyną. Pudełeczko będzie prezentem dla wychowawczyni mojego syna i w jego wnętrzu umieszczone będzie podziękowanie. Podziękowanie robię na takiej dekoracyjnej tabliczce. Zaczynam od malowania jej podkładem akrylowym, dlatego że wykonana jest ona z dość śliskiego materiału. Po wyschnięciu podkładu tabliczkę przemalowuję na biało i będę robiła transfer napisu. Napis wydrukowałam w kilku rozmiarach na zwykłej kartce Xero, wykorzystując do tego drukarkę laserową i w przypadku transferu bardzo ważne jest, aby napis wydrukowany był w odbiciu lustrzanym. Napis wyrywam, dlatego że taki postrzępiony brzeg dużo łatwiej zgubić. No i tak, najpierw smaruję sobie lakierem tą dekoracyjną tabliczkę, następnie lakieruję kartkę po zadrukowanej stronie i potem kolejny raz nakładam lakier na tabliczkę, przykładam kartkę do tabliczki, następnie układam na tym folię i przez folię mocno dociskam plastikową kartą, aby usunąć wszelkie bąbelki powietrza. Kiedy lakier jest już suchy, spryskuję papier wodą i zaczynamy olowanie. Robimy to z wyczuciem, bo w przeciwnym wypadku, tak jak ja, zetrzecie fragment napisu. Gdy cały papier jest już usunięty, zabezpieczam pracę lakierem. No i to jest to, o czym mówiłam wcześniej, czyli zrolował mi się fragment napisu, no ale trudno, domalujemy to. Biorę sobie czarną farbę i takie ostro zakończone narzędzie i po prostu dorysowuję brakujące kawałki liter. Po zabezpieczeniu pracy lakierem wykorzystuję ten ostatni kawałek serwetki, aby ozdobić tabliczkę. Serwetkę oczywiście przyklejam klejem do dekupaż.
Wszystko, co wystaje poza tabliczkę, usuwam papierem ściernym i zabezpieczam pracę lakierem. Wnętrze herbaciarki maluję zaparzoną kawą i herbatą. To jest wszystko zaparzone razem dla mocniejszego koloru. Następnie dookoła napisu doklejam ramkę. Ja ten wycisk przyklejam na Express Glue. Tym samym klejem doklejam dekoracyjne kółeczko do czajniczka. Dookoła kółeczka doklejam taki woskowy sznurek i ten sam sznurek przyklejam w miejscu, w którym wcześniej rysowałam kropeczki wykałaczką. Klejem na gorąco doklejam jeszcze kokardkę i czajniczek mam już gotowy. Tabliczkę również przecieram patyną i po wyschnięciu patyny oczywiście zabezpieczam lakierem. Doklejam czajniczek do wieczka, a po wyschnięciu kleju tak naprawdę delikatnie mieszanką czarnej i brązowej farby obmalowuję go, aby podkreślić jego kształt. Ostatni etap to doklejenie tabliczki z podziękowaniem. Tabliczkę przyklejam na Express Glue. Gotowa herbaciarka prezentuje się tak. Jak zwykle listę użytych materiałów znajdziecie w opisie filmu. Ja tymczasem żegnam się z Wami. Pięknie Wam dziękuję za czas, który mi dzisiaj poświęciliście i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Natomiast jeśli podoba Wam się moja twórczość i chcielibyście mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę na platformie Buy Coffee. Dziękuję.